dobry. Od pewnego czasu na rynku polskim jest dosyć głośno o amunicji firmy PFA. PFA, czyli Polska Fabryka Amunicji. Do tej pory wystrzeliłem około 4000 sztuk nabojów tej firmy w wersji 8-gramowej i chciałbym podzielić się z Wami wrażeniami. Naboje możecie kupić w opakowaniu 50 sztuk, tutaj, o tak wygląda to opakowanie. Można też zakupić te naboje w opakowaniu 250 sztuk, gdzie naboje są pakowane luzem. I jeszcze mamy do czynienia z kartonikiem, gdzie jest 1000 sztuk i wtedy macie 4 opakowania po 250. Zobaczmy teraz, jak wygląda ta amunicja. Otworzę świeżutkie opakowanie 250 sztuk, obejrzymy sobie i opiszę Wam te naboje. Pudełko jest zaklejone naklejką. Ja przed filmikiem rozciąłem tę naklejkę, aby już ten krok pominąć podczas nagrywania, więc otwieramy sobie opakowanie i naszym oczom ukazuje się świeżutka amunicja. Ogólnie mówiąc, wygląda ona jak na amunicję elaborowaną dosyć dobrze. Łuska jest błyszcząca, na pocisku nie ma jakichś takich dużych widocznych skaz. Tym niemniej, jeżeli porównywalibyśmy tę amunicję z nową, na przykład S&B, no to ta nowa wygląda nieco ładniej. Zobaczcie. Tutaj mamy pudełeczko z amunicją S&B i popatrzcie, no nie wiem, czy na kamerze, którą dysponuję, będzie widoczna wyraźnie różnica, ale spróbuję to zaprezentować. No, ten nabój, który trzymam tutaj, którym macham, to jest S&B i on jednak jest troszkę bardziej taki błyszczący, troszkę mniej śladów jest na pocisku. Tym niemniej, wracając do PFA, no, wygląd jest całkiem przyzwoity. Jeżeli byśmy przeglądali amunicję, okazałoby się, że łuski są różnych producentów. Mamy tutaj łuski m.in. firmy Lapua, S&B lub innych producentów. Miałem kiedyś przypadek, kiedy całe pudełko 250 sztuk zawierało naboje o nieco innym kolorze pocisku. Tutaj właśnie prezentuję Wam nabój z takim pociskiem w kolorze innym od tego standardowego. Zobaczcie teraz, oba staram się Wam pokazać. Jest pewna różnica w odcieniu, jeżeli chodzi o powierzchnię pocisku. Tym niemniej, jeżeli chodzi o te naboje, wystrzeliłem je bez problemów. Zostawiłem sobie tylko kilka celem późniejszego pokazania. Jeżeli chodzi o zacięcia, to strzelając z CZP-10C, korzystając z amunicji PFA, mniej więcej co 1500 strzałów mam jedno zacięcie i zawsze ono wygląda tak samo. To znaczy nabój odpala, ale łuska zostaje przycięta potem przez zamek, nie jest wyrzucona i wystaje pod kątem 90 stopni do osi zamka. Zdarzyło mi się też raz, kiedy jeden z nabojów miał bardzo taki dziwnie wyglądający zadzior na górnej części łuski. Napisałem o tym do producenta, który zadeklarował, że wymieni mi ten nabój czy naboje, ale stwierdziłem, że nie ma to sensu. Ten zadzior nie był jakiś taki wyraźny, widoczny aż tak bardzo i po prostu odpaliłem ten nabój bez problemów. Postanowiłem zmierzyć prędkość wylotową amunicji PFA i porównać ją z S&B. Do pomiarów użyłem chrona, takiego jak tutaj właśnie Wam przedstawiam. Jako ciekawostka powiem, jak działa takie chrono. Jest to bardzo proste. To urządzenie mierzy czas, w jakim pocisk przechodzi przez pierwszą komórkę i drugą, więc ma czas przejścia, ma zadaną odległość, w jakiej są te fotokomórki, więc mając drogę i czas, możemy mieć prędkość.
Przede wszystkim chciałbym zaznaczyć, że wyniki pomiarów, których dokonałem, są dosyć zgrubne. Wynika to z tego, iż zauważyłem, że gdy tylko linia strzału nie będzie idealnie w osi fotokomórek, wpływa to na wynik. Więc to, co wyszło, traktujcie poglądowo. Tym niemniej chciałbym zaprezentować Wam na mojej specjalistycznej tablicy to, co wyszło. Co widzimy? W przypadku PFA prędkość średnia na 10 oddanych strzałów to było 321 metrów na sekundę, co przekłada się na jakieś 418 jouli. Jeżeli chodzi o S&B, prędkość średnia to 333 metry na sekundę i energia 444 joule. Czyli widzimy, że amunicja PFA jest minimalnie słabsza niż S&B. Jeżeli chodzi o odchylenia od średniej tej prędkości wylotowej, no to są one, powiedzmy, w obu przypadkach niezwykle zbliżone. Podsumowując, amunicja PFA wygląda dobrze, jest w moim odczuciu tak samo celna jak przykładowo S&B i jest powtarzalna. Uważam, że osoby, które strzelają dynamikę, które przerabiają bardzo dużo nabojów miesięcznie, powinny zastanowić się nad amunicją PFA, dlatego że obecnie jest ona jedną z najtańszych dostępnych na rynku. Gdy kręcę ten film, jest to wrzesień 2020 roku, kosztuje ona mniej więcej 70 groszy za nabój. Dzięki za oglądanie filmiku. Jeżeli macie jakieś uwagi, napiszcie je w komentarzu i do zobaczenia.